głośnik. No i teraz został nam jeszcze tylna ścianka. Tu widzimy w tym przypadku aparat fotograficzny 1,3 megapikselowy i tutaj napis marki Nokia. I teraz sobie tutaj ściągniemy tę klapkę i zobaczymy informacje o naszej baterii. I tutaj widzimy bateria BL5C, jest to oczywiście oryginalna bateria do tego telefonu. Następnie nasze informacje tutaj na nalepce e-mail. Tu widzimy wersję naszego softu, model 6630. Myślę, że to zobaczycie, bo teraz znowu mi tutaj zachmurzyło się na dworze. I Nokia Corporation. I telefon został wyprodukowany tutaj w tym przypadku w Finlandii. No i teraz sobie założymy klapkę, bateryjkę i sprawdzimy tutaj wszystkie funkcje tego telefoniku. A później sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Telefonik, jak słyszymy i widzimy, dość długi czas się tutaj uruchamia, dlatego że posiada Symbiana. Oczywiście ten Symbian to z pierwszych Symbianów, dość leniwy Symbian, ale w tej Nokii nawet sobie w miarę radzi. I tutaj widzimy wiadomości, u samej góry wchodzimy sobie w te wiadomości. No i sprawdzimy, jakby się tutaj pisało SMS-y dawniej na tym telefonie. Nowa wiadomość tutaj. No, klawisze są dość mięciutkie, dość się fajnie pisze. Oczywiście dla osoby, która ma mniejsze paluszki, byłoby to dość przyjemne. I tutaj sobie poszukamy jeszcze naszego słownika T9. No, chyba w tym przypadku nie ma tego słownika. Chyba nie. Następnie przechodzimy sobie dalej. I tu widzimy kontakty, rejestr naszych połączeń, następnie galeria. I tutaj w galerii znajdują się nasze zdjęcia, wideo, pliki. Oczywiście telefon obsługuje wideo w formacie 3GP. Oczywiście możemy sobie dograć odpowiednie tutaj aplikacje, z tego co pamiętam w formacie SIS, które umożliwią nam odtworzenie jeszcze lepszej jakości naszego wideo, pod warunkiem, że taka aplikacja teraz będzie funkcjonowała, bo raczej nie będzie funkcjonowała. I pliki dźwiękowe, linki, wszystkie pliki. Ja w tym przypadku nie posiadam tutaj utworów oryginalnych, ale chyba jakieś tutaj dograwane były. To sobie może puścimy i posłuchamy i zobaczymy, jak sobie telefon radzi na głośnikach. Jak słyszeliście, telefon nie ma głośników, a jakość jest przeciętna. I teraz sobie wyjdziemy z tych utworów. Następnie wejdziemy w foto
I zobaczymy, zrobimy takie przykładowe zdjęcie, na przykład naszej Nokii 5510. Oczywiście telefon nie posiada w tym przypadku autofokusa ani spustu aparatu. I zobaczmy, tak wygląda zdjęcie wykonane aparatem 1,3 megapikselowym w telefonie Nokii 6630. No i mamy chyba nawet powiększenia, szukam sobie, ale nie ma. Ale dość tej dobrej jakości to zdjęcie wyszło, powiem szczerze. I przejdziemy sobie dalej, multimedia. I tu mamy dyktafon Real Player. Tu sobie odtwarzamy nasze wideo w różnych formatach. Następnie Register, edytor wideo, menadżer zdjęć, kalendarz, przegląd web, nasz internet. Oczywiście w tym przypadku raczej sobie nie pokorzystamy z internetu, no chyba że dogramy odpowiednią najnowszą przeglądarkę Opera bądź Google Chrome, która by to jeszcze w jakiś tam stopniu umożliwiała. Myślę, że jakoś sobie jeszcze poradzi ten telefon. Zegar, profile, organizator, narzędzia, złącza, tutaj GSM Tracker, tu chyba ten telefon posiada GPS-a nawet. Tutaj w organizatorze mamy kilka tutaj fajnych opcji. Manage naszych plików, tu są wszystkie nasze pliki na karcie pamięci i na pamięci naszego telefonu. Zadania, kalkulator, notatniki, konwerter, portfel, pomoc, idź do. Tutaj w narzędziach mamy, jak widzimy, połączenia głosowe, tematy, ustawienia, menadżer aplikacji. Tutaj chyba sobie usuwamy nasze aplikacje. Tak jest, podobnie jak w naszych androidowych nowszych telefonach. I ustawienia naszego telefonu. I tu mamy telefonu, rozmów, połączeń, daty i godziny, zabezpieczenia, przekaz połączeń, sieci, akcesoria. I tu mamy informacje o naszym telefonie. O, jak widzicie, wszelkie prawa zastrzeżone. Tutaj Nokia. To przeważnie się pojawiało przy ustawieniach fabrycznych tego telefonu, bądź jak się kupowało tą Nokię, to taka informacja się znajdowała. I tutaj łącza, tu oczywiście telefon posiada Bluetooth, menadżer połączeń, tutaj przez kabel USB i synchronizacja naszego telefonu z komputerem. I tutaj jeszcze, no i tyle jeśli chodzi o ten telefon. Widzimy, wszystko już przeleciałem. I sprawdzimy sobie tutaj, z którego roku ten telefon pochodzi. Gwiazdka, kratka, 4.0 kratka. I tu widzimy rok produkcji tego telefonu to 2005, sierpień, 17 sierpień. I to tyle tych podstawowych informacji odnośnie tego telefonu, odnośnie Nokii 6630. No i teraz sobie przejdziemy do demontażu i montażu tego telefonu. Ściągamy tę klapkę. Bateryjkę, kartę SIM i kartę pamięci. Oczywiście jeśli jest. No w tym przypadku mamy kartę pamięci, to wyciągamy sobie. I teraz tutaj musimy ściągnąć naszą przednią obudowę. Tutaj w banalnie prosty sposób. Tu mamy jedną blokadę, tu mamy drugą blokadę. Tutaj podwadzamy z jednej strony, następnie z drugiej strony i zobaczmy, jak to bardzo prosto odchodzi w tej Nokii. I tu już mamy prawie goły telefon. Teraz mamy do odkręcenia, zobaczmy, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą śrubkę. Są to takie same śrubki jak w Nokii 3310, gwiazdkowe.
I odkładamy sobie wszystkie na bok. Nasze śrubeczki. Zobaczcie, one są dość tutaj długie, te śrubeczki. Dość tutaj oporowy i gruby telefon, to śrubeczki muszą być tutaj grube i dłuższe. I podwadzamy sobie tutaj to wszystko. Ale teraz jak widzimy, samo nam się to wszystko dzieli. Rozpławia się telefon. I tutaj musimy uważać, bo mamy wyświetlacz. Zobaczcie. Tutaj nam klawisz boczny ucieka. Tutaj uważajmy po drugiej stronie, bo tu mamy tasiemkę naszego wyświetlacza. Delikatnie tutaj podwadzamy. I już mamy dwie połówki Nokii. Tu zobaczmy. Mamy wyświetlacz wraz z klawiaturką numeryczną funkcyjną. I tu jeśli chcemy wymienić nasz wyświetlacz, oczywiście podwadzamy. To jest tutaj banalnie proste w tym przypadku. Zobaczcie. Tutaj podwadzamy sobie. Tu mamy tasiemkę. I tak samo robimy, jeśli chcemy wymienić tutaj klawiaturkę tutaj funkcyjną. Ale my tutaj przejdziemy do naszej płyty głównej. I tutaj naokoło starajmy się robić oczywiście to delikatnie, bo to jest dość ciekawy telefon i szkoda by go było po prostu popsuć. Tutaj podwadzamy sobie tutaj z drugiej strony. I tutaj widzimy już naszą gołą płytę główną. Tu jeśli chcielibyśmy mieć nasz aparacik, no to oczywiście jest to możliwe, ale musimy tutaj podwadzać i robić to bardzo ostrożnie, by Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych modeli klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczcie sobie pod tym filmem. Cześć!